Blinken. On ma przylecieć do Polski bodajże w czwartek. Wizyta raczej taka niezapowiedziana. Ma być w Polsce, ale też czytałem wzmianki, że ma być na Ukrainie. Polska trochę się wycofuje. Ten przyjazd będzie miał na celu takie wyprostowanie pewnych zawiłości, bo mam wrażenie, że oni wiedzą, że Polska się zaczyna wycofywać z ustaleń, które jeszcze nie tak dawno były pewne. Czyli istnieje jakiś plan. Cały czas istnieje dogadanie się, ale to ja jestem tego pewny. I on będzie zapewniał o jakimś wsparciu Polski, a nie tylko Polska. 3 kraje, które miały te ustalenia z Ameryką, w tej chwili mają zawiłości, nie chcą wchodzić w to, co było ustalone, i Blinken będzie chciał... mam też takie wrażenie, że to głównie od Polski zależy, że Polska ma na te pozostałe 2 państwa wpływ duży. Jeżeli Polska ma zawiłości, to te państwa też mają zawiłości, a jeżeli Polska nie będzie miała zawiłości, to i te 2 państwa nie będą miały zawiłości w jakichś decyzjach. I te rozmowy nie przebiegną dobrze. Blinken nie przekona polityków, być może prezydenta, być może premiera, do tego programu wsparcia. To, co Polska podpisała z Ukrainą, to się działo pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. I teraz to, co jest podpisane z Ukrainą, rząd chce się z pewnych rzeczy wycofać. To by była dobra oznaka dla nas. Ale nie możemy zapomnieć o naporze Stanów Zjednoczonych, ponieważ dla Ameryki to jest bardzo ważne. Żeby uruchomić działania polskie, prezydent będzie żądał większych gwarancji, pewniejszych gwarancji. Te gwarancje, które są, uważa za niepewne. Czyli wyraźna zmiana frontu pewnej zgody, którą między innymi Polska wyraziła na działania, jest teraz zwątpienie. Tu się liczy czas. Zwróćmy uwagę, że coraz więcej państw przystępuje do BRICS-u. Turcja, która wypięła się na Europę, wypięła się na Stany Zjednoczone, należy do NATO, ale swoją postawą w tym momencie, można powiedzieć, osłabia NATO. Przynajmniej w sposób taki wizualny. Iran nie dał się sprowokować. Izrael robi różne podchody, by sprowokować państwa na Bliskim Wschodzie, ale jednak te państwa nie dają się sprowokować, mimo że płacą niektóre z tych państw za to ogromną cenę życia swoich cywili. Rosja, zwróćmy uwagę, to może mieć sens. Ukraina zajęła pewien obszar nieduży Rosji, a jednak Rosja zachowuje pewną wstrzemięźliwość. Są ataki na Rosję
Moskwa bywa atakowana dronami, a jednak jest zachowana pewna wstrzemięźliwość. Rosja wyraźnie nie chce się dać sprowokować do czegoś więcej. Blinken wyjedzie z Polski niezadowolony. Nie dogada się w pełni z politykami polskimi. Oczywiście pozory może zachowywać, bo przecież on nie powie, media nie powiedzą, ani mediom nikt nie powie, po co on tak naprawdę przyleciał.